Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witamy w nowym programie, w nowej formule, w starym składzie. Z tej strony Paweł Jeżowski I Mateusz Lech i przechodzimy od razu do konkretów, bo ten program ma być króciutki. Pierwsza informacja, którą wcześniej troszeczkę już omawialiśmy, czyli drony w Moskwie. Rosję czekają kolejne ataki, powiedział Michailo Podoljak, doradca szefa ukraińskiego biura. Kreml nazwał oczywiście ataki dronów na Moskwę atakami terrorystycznymi. Dla przypomnienia, w nocy 1 sierpnia w jedną z wież Moscow City uderzył niezidentyfikowany statek powietrzny. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że drony zostały strącone przez system walki elektronicznej. Spowodowało to utratę kontroli, no i uderzył dron w budynek, w którym siedzibę miało kilka biur różnych ministerstw rosyjskich i było to drugie uderzenie drona w ten sam budynek. Władze nie są w stanie wytłumaczyć, w jaki sposób systemy walki elektronicznej uderzyły dwukrotnie w ten sam budynek. Tłumaczą to zbiegiem okoliczności. I po tym ataku szef Ministerstwa Cyfryzacji Maksut Szadajew powiedział, że pracownicy departamentów rządowych zostaną przeniesieni w nieznanej odległości, do nieznanej lokalizacji, gdzieś na dalsze rewiry Moskwy. na obrzeżach Musi się Moskwy. osadzić na obrzeżach Moskwy. Paweł? Słuchajcie, mamy dobrą informację. Jeżeli ktoś się martwił inflacją w Rosji, to rząd zapowiedział, że hurtowe ceny łososia będą się zmniejszać, a jest to związane ze wczesnym zbliżeniem różowego łososia do wybrzeży Kamczatki, które według władz spowoduje spadek cen ryb, producentów na Dalekim Wschodzie i cen hurtowych. Uczestnicy rynku nie wykluczają, że ryby w tym roku mogą stać się bardziej przystępne cenowo dla konsumentów. Przypomnijmy, że są to ceny hurtowe, nie są to ceny detaliczne. W drugiej połowie lipca cena sprzedaży różowego łososia od rybaków na Dalekim Wschodzie wyniosła 276 rubli, to jest 12 zł za kilogram, czyli 13% mniej w 2021 roku. Jeżeli się zapytacie, czemu porównujemy do 2021 roku, w opinii władz i ekspertów rosyjskich należy porównywać lata parzyste i nieparzyste, jeżeli chodzi o ceny, ze względu na specyfikę cyklu życia łososia. Rok temu koszt różowego łososia wśród rybaków na początku sezonu połowowego był niższy niż na początku sezonu produkcyjnego 2023. Średnia cena 172 rubli za kilogram w lipcu 2022, ale ubiegłoroczny połów okazał się niewielki, co w kolejnych miesiącach doprowadziło do znacznego wzrostu cen ryby. W lipcu bieżącego roku tempo spadku cen po wartościach szczytowych na początku roku okazało się 1,5 razy wyższe niż w porównywalnym 2021. A więc mamy spadek, ale tak naprawdę mamy wzrost, jeżeli chodzi o rynek konsumencki. Paweł, i dlaczego mówimy o łososiu? Bo ta informacja wydaje się na pierwszy rzut oka trochę nudna. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że jest ona mocno pompowana w Rosji jako informacja, że coś będzie tanieć. Tak, będzie tanieć, przypomnijmy, na rynku hurtowym i w przyszłości, natomiast na rynku detalicznym łosoś zdrożał i cały czas drożeje. Tak samo będzie z kawiorem, prawda? Też takie informacje są, że Tak, kawior mamy będzie zapowiedź, że jeżeli chodzi o kawior, mamy dosyć dużą produkcję tego kawioru w tym roku i władze znowuż zapowiadają, bo to nie jest realny spadek, że jest szansa na spadki, jeżeli chodzi o ceny kawioru. Tak, więc to też jest pewna analogia z przeszłości. Gdy wszystko dookoła rosło w Rosji, to często była informacja o tym, że łosoś czy kawior tanieje, bo zawsze dobrą informacją jest puścić, że coś tanieje. I tu mamy podobną sytuację do tego, co było kiedyś, czyli wiele rzeczy drożeje, ale łosoś i kawior tanieją. I tym... A z
skoro jesteśmy przy tych rzeczach, co drożeją, Mateuszu, jak wygląda rynek motoryzacyjny w Rosji? Więc tak, w Rosji rynek motoryzacyjny jest bardzo uszczuplony. Zazwyczaj mówimy ostatnio o Moskwiczu i tym razem również będzie Moskwicz, który jest tak naprawdę chińską marką z naklejonym znaczkiem. I od 1 sierpnia ceny nowych samochodów Moskwicz gwałtownie rosną. Moskwicz 3 będzie droższy o 300 000 rubli. Jego koszt wynosi obecnie 2 220 000 rubli. Zamiast poprzednich 1 920 000, czyli około 85 000 złotych. W tym momencie będzie to już ponad 100 000. Wzrost jest od poprzedniej podwyżki o 16%. Przypominam, że podwyżka już w tym roku była jedna. Samochód jest wyposażony w 1,5-litrowy silnik turbo o mocy 150 koni mechanicznych i może być wyposażony w zarówno 6-biegową skrzynię biegów, jak i skrzynię automatyczną. I tutaj cena różni się o około 300 000 rubli, jeżeli chodzi o takie dwa rodzaje skrzyni biegów. Wcześniej autoserwis AutoNews.ru ujawnił liczbę samochodów w Moskwie sprzedanych w czerwcu 2023 i tu mamy łącznie sprzedaż 1504 samochodów, co było najwyższym wynikiem dla całego okresu sprzedaży. Dla przypomnienia, Rosja to 144 miliony ludzi. Najpopularniejszy obecnie samochód sprzedał się w ilości 1500 egzemplarzy. No jeszcze jest Łada, słuchajcie, natomiast 1500 egzemplarzy Moskwicza. Mówiono tutaj nawet o 100 000, a więc widzimy, że udało się na ten moment zrealizować 1,5% zapowiadanych planów. Tak jest. A skoro jesteśmy przy różnego rodzaju upadkach i załamaniach, mamy dosyć ciekawą informację na temat rosyjskiego eksportu do Turcji. Pamiętacie, jak w zeszłym roku było dosyć dużo informacji na temat importu równoległego, że Rosja omija te sankcje. No i mamy teraz informację, jak to wygląda w 2023 roku, jeżeli chodzi o czerwiec. Wysyłka rosyjskich towarów do Turcji w czerwcu gwałtownie spadła o 43% rok do roku i o 36% do maja. Analitycy przypisują to częściowo spadkowi cen rosyjskich surowców. Eksport towarów do Republiki Tureckiej w czerwcu 2023 roku wyniósł zaledwie 2,91 miliarda dolarów według Tureckiego Instytutu Statystycznego. To najniższa miesięczna liczba od października 2021 roku. W czerwcu Chiny wyprzedziły Rosję jako największy dostawca towarów do Turcji, no co nie jest pewnie zaskoczeniem dla większości z Was. W porównaniu z majem eksport z Rosji w czerwcu 2023 zmniejszył się o 36%. W maju było to 4,57 miliarda dolarów, a w porównaniu z czerwcem mamy, tak jak mówiłem, spadek o 43%. Dokładnie było to 5,1 miliarda dolarów. I przejdźmy, co spada, bo tutaj powiedzieliśmy, że surowce, dostawy rosyjskich paliw mineralnych, ropa naftowa, produkty ropopochodne, węgiel, gaz ziemny. Do Turcji mamy spadek o 20% do wartości 1,76 miliarda dolarów, ale spadają nie tylko surowce energetyczne, ponieważ spada wartość eksportu innych towarów z Rosji. I tutaj mamy takie jak metale żelazne, spadek o 38% w porównaniu z majem, 300 milionów dolarów, zboża, to ciekawe, spadek mamy dwukrotny w porównaniu z majem. Ale tutaj umowa zbożowa chyba, nie? Zerwanie umowy zbożowej miało wpływ. Jeszcze nie, ponieważ mamy to czerwiec, a więc jeszcze przed zerwaniem tej umowy zanotowaliśmy spadek. Z czym on jest spowodowany? W dużej mierze cały czas z recesją na rynkach światowych i zmniejszeniem zapotrzebowania na pszenicę. Wbrew temu, co ostatnio próbuje nam się wmówić w mediach głównego nurtu. Aluminium, dwukrotny spadek w stosunku do maja do 90 milionów dolarów i miedź, i to też pokazuje
w jakim stanie obecnie jest rosyjska gospodarka, ponieważ ta miedź jest potrzebna, jeżeli chodzi o Rosję, i spadek eksportu mamy 4,5 raza w porównaniu z majem do zaledwie 87 milionów dolarów. Ale to też pokazuje stan globalnej gospodarki, gdyż te spadki na tych surowcach aluminium, miedź, wiesz, no zapotrzebowanie powinno być na świecie duże, a zapotrzebowanie spada, natomiast przemysł wojskowy, wojenny, rosyjski potrzebuje tych surowców w tym momencie, to jest raz. Drugi raz, te ceny nie są na tyle atrakcyjne dla rosyjskich eksporterów na ten moment. To się oczywiście może zmienić za jakiś czas. Jak zauważył Bank Rosji, w lipcu, w drugim kwartale 2023 wartość rosyjskiego eksportu towarów spadła aż o 33% w ujęciu rocznym. Czyli mamy zmianę trendu. W zeszłym roku, w 2022, mieliśmy sytuację, kiedy wymiana handlowa pomiędzy Rosją a Turcją rosła i dotyczyło to zarówno importu, jak i eksportu. W tym roku mamy odwrotną sytuację. Odnotowujemy bardzo duże spadki, no bo jeżeli mamy spadek o 1/3, można mówić o dużym spadku. Jego skurczenie wiąże się ze spadkiem fizycznej wielkości dostaw z powodów sankcji i spowolnienia w globalnej gospodarce. I tak się wypowiadają rosyjscy ekonomiści i eksperci. Dobrze. Zauważają również, że spadek eksportu jest spowodowany częściowo polityką obecnego prezydenta Turcji. Tak jest. A jeżeli chodzi o inne ograniczenia, to Chiny ograniczają eksport dronów. Chiny postanowiły ograniczyć eksport dronów i sprzętów do produkcji dronów w celu ochrony bezpieczeństwa narodowych interesów. Tak donosi Reuters, powołując się na Ministerstwo Handlu chińskiego. Ograniczenia wejdą w życie z dniem 1 września. Wpłyną one na część wyposażenia, w tym szereg silników do dronów, laserów, sprzętów komunikacyjnych i systemów antydronowych. Niektóre drony nieprzeznaczone do celów wojskowych również zostaną objęte kontrolą eksportów. Eksport jakichkolwiek cywilnych dronów do celów wojskowych jest zabroniony, podkreślił przedstawiciel resortu. W ten sposób Chiny pokazują się jako odpowiedzialny kraj, powiedział. Czyli ogólnie na rynku będziemy mieli od 1 września na pewno wzrost cen dronów wszelakich, chociaż to już obserwujemy od początku tej wojny, ale i braki, gdyż Chińczycy produkują bardzo dużo dronów, prawda? Tak, i to zarówno korzystali z tego Rosjanie, głównie Rosjanie, jak i również strona ukraińska, jeżeli chodzi o obecny konflikt. Tak, więc tutaj mamy mogą być ograniczenia, nie? Tak. Myślę, że po stronie rosyjskiej jest to większy problem, ponieważ Ukraińcy korzystali w większej ilości z tych dronów z Tajwanu. Tutaj jest pytanie odnośnie wycofania Japonii z Rosji. Chodzi, rozumiem, o te sankcje, które Japończycy wprowadzili na 150 typów produktów. No, najbardziej dotkliwe to są sankcje związane z zakazem wwozu do Rosji z Japonii opon, głównie do samochodów ciężarowych, jak i również samochodów powyżej 1,9, hybryd, elektryków itd. Przypomnijmy, że jeżeli chodzi o sprowadzane samochody do Rosji, szczególnie te większe, to Japonia była tutaj głównym dostawcą. Ja tylko dodam, że Moskwicz wystrzelił właśnie po wprowadzeniu tych informacji. Chińczycy, wykorzystując to, że będą praktycznie jedynym dostawcą samochodów w Rosji, podnieśli cenę. Więc taka informacja też jest, że to nie jest bezpośrednie, ale pośredni związek też ma. Słuchajcie, mamy następną informację odnośnie dostępu do różnego rodzaju danych, a mianowicie Rosja kontynuuje to, co wcześniej rozpoczęła, czyli przygotowała się do całkowitego zakazania cudzoziemcom studiowania stanu rosyjskiej gospodarki. I tutaj Duma Państwowa przygotowuje projekt ustawy nakładającej ograniczenia na pracę zagranicznych firm analitycznych, które badają preferencje Rosjan i stan różnych sektorów gospodarki w kraju. Czyli to do nas. Zgodnie z inicjatywą, Zgodnie z inicjatywą 80% kapitału takich firm
będzie musiało należeć do rosyjskich osób prawnych, a zebrane dane powinny być przetwarzane i przechowywane tylko w Rosji. Autorzy projektu obawiają się, że pod pozorem badań marketingowych zbierane dane osobowe obywateli mogą zainteresować zagraniczne służby wywiadowcze. Nie wyklucza się, że zamieni się to w raporty analityczne dla zagranicznych rządów. Z dużym prawdopodobieństwem ta analityka jest wykorzystywana do manipulowania i korygowania nielegalnych sankcji. Tak powiedział deputowany do Dumy Państwowej Anton Gorelkin, jeden z autorów tego wspaniałego projektu. Proponowanym ograniczeniem nie będą podlegały badawcze firmy działające na zlecenie rosyjskich władz państwowych i samorządowych, a także na podstawie danych z państwowych systemów informatycznych. Będzie to kolejny krok w ograniczeniu dostępności do realnych danych dotyczących ekonomii Federacji Rosyjskiej. Niestety, ale myślę, że będziemy sobie radzić. I na zakończenie jeszcze jeden problem rosyjski, czyli problemy z produkcją maszyn rolniczych. W Rosji tempo produkcji i sprzedaży maszyn rolniczych realnie spadło. Od stycznia do czerwca główne segmenty wykazywały spadki, z wyjątkiem kombajnów zbożowych. W najmniejszym stopniu dotyczyło to ciągników, których produkcja spadła o 3,8%, natomiast spadki po 20% i więcej dotyczą bardzo wielu maszyn takich specjalistycznych. Pługi prawie o 20%, brony prawie 30%, siewniki 27%, maszyny do nawozów 21%, opryskiwacze 18%, kosiarki 19%, headery 17%, belownice 15%, czyszczarki 14%. Jedyne wzrosty to kombajny zbożowe oraz samojezdne silosokombajny, gdzie wzrosty mamy o 30% i 38%, natomiast wynikało to z bardzo niskiej bazy z zeszłego roku, na przykład wzrost silosokombajnów to 38%, ale do 204 sztuk, czyli tutaj mieliśmy bardzo małą bazę, więc tutaj ten efekt jest znaczący, natomiast cały sektor produkcji maszyn rolniczych zalicza bardzo duże spadki. Takie dane podało Rosyjskie Stowarzyszenie Producentów Maszyn Rolniczych. Jest to organizacja branżowa z siedzibą w Rosji. Ich głównym celem jest reprezentowanie i promowanie interesów rosyjskich producentów maszyn rolniczych, więc te informacje są u samego źródła. Myślę, że na tym możemy zakończyć informacje. Paweł, głos. Tak. Dajcie informacje na temat waszego zdania, czy wam się podoba ten typ prowadzenia audycji. Jeżeli też macie jakieś komentarze, sugestie, śmiało piszcie. Przyjmiemy każdą krytykę, a jeżeli nie przyjmiemy, to usuniemy te komentarze. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Pamiętajcie o polajkowaniu, subskrypcji, żeby to się gdzieś tam roznosiło po sieci. Dzięki serdeczne, miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.